Redukcja hałasu, tytuł tego słuchowiska, sugeruje, że chcesz się w nim zajmować bardzo specyficznym rodzajem dźwięku, hałasem. Powiedz, skąd ten pomysł, jakie są ideowe przesłanki, żeby zajmować się właśnie hałasem i jego redukcją? Ja od wielu lat zajmuję się takim zjawiskiem, które w Polsce jest dosyć jeszcze mało rozpoznane, czyli ekologia akustyczna. Tak jak mamy teraz różne przejawy myślenia ekologicznego, zwracania uwagi na kryzys klimatyczny i na w ogóle problemy ze wszelakim skażeniem i zniszczeniem środowiska, tak hałas czy dźwięk jest trochę traktowany jeszcze przynajmniej w Polsce po macoszemu. To zresztą ogólnie w takiej tendencji światowej jest dosyć nowe zjawisko, bo gdzieś w latach 60., początku 70. zostało zainicjowanych w Kanadzie przez Murraya Schaeffera i ten ruch ekologii akustycznej rozwija się i zwraca uwagę na to, że hałas jest też jednym z form zanieczyszczenia cywilizacyjnego, skażenia po prostu i też ma realny wpływ na nasze samopoczucie i na zwierzęta, na rośliny. O hałasie teraz się też myśli znacznie szerzej, że mamy taki, jak mamy ślad węglowy albo ślad wodny, mamy też ślad hałasu, też każdy produkt też jest obarczony kosztem hałasu, który gdzieś musiał w jakiejś fabryce, która musiała gdzieś wygenerować hałas po to, żeby wytworzyć dany produkt. Więc jest to mówienie o dźwięku, ale też w szerszym kontekście w ogóle, czym jest właśnie hałas czy dźwięk, w ogóle co jest tym hałasem de facto. To nie jest taka prosta definicja, tak jak muzykę jest to dosyć trudno zdefiniować, tak samo hałas nie jest też oczywisty. Hałas może być cichy, ale uporczywy, może być niesłyszalny jak infradźwięki, ale bardzo szkodliwy dla naszego organizmu. I w tym projekcie chcieliśmy pracować właśnie z dziećmi, bo ekologia zawsze potrzebuje takiej aktualizacji, nieustannej aktualizacji w ogóle, świeżego spojrzenia i ta praca z dziećmi jest bardzo cenna w ogóle. Traktujemy trochę tych uczestników warsztatów jako takich młodych badaczy w ogóle, więc nagrywamy dużo tych dźwięków, ale opowiadamy o nich sobie, spisujemy sobie różne historie związane z tymi dźwiękami, różne obserwacje, które były fascynujące w ogóle te historie i te perspektywy właśnie młodych uczestników. Tak, w ramach tego projektu zaplanowany był szereg akcji twórczych z udziałem dzieci. Niestety pandemia pokrzyżowała troszeczkę nasze plany. Nie wszystkie działania będą mogły się odbyć, ale jedno spotkanie się odbyło. Możesz powiedzieć coś więcej o tym, jakie miałeś oczekiwania wobec tego właśnie współtworzenia z dziećmi, jak przebiegł ten proces i jak dalej planujesz prowadzić te działania? Może powiem na początku o przebiegu tych warsztatów, bo z racji tego, że mieliśmy tą szansę właśnie się spotkać, było tam kilka takich aspektów. Raz, że opowiadaliśmy o dźwięku, jakby uczyliśmy się aktywnego słuchania, takiego właśnie słuchania, gdzie bardzo możemy dokładnie zidentyfikować, jakie dźwięki są w naszym otoczeniu. To dużo też właśnie uruchamia tej wyobraźni dźwiękowej czy pamięci dźwiękowej, że można dźwięki klasyfikować, można zwracać uwagę na to, z jakiego one źródła pochodzą. Mieliśmy też warsztat z nagrywania dźwięków, z nagrywania w terenie, czy odbywaliśmy spacer dźwiękowy, który może być rejestrowany i mieliśmy też systemy słuchawek bezprzewodowych, sobie wszyscy słuchali, mieliśmy jedną osobę, wymienialiśmy się tym mikrofonem i nagrywaliśmy różne dźwięki, już obserwacje czyniliśmy w terenie, ale też nagrywaliśmy bardziej studyjnie, sound designersko różne obiekty dźwiękowe, różne instrumenty też nawet uczestnicy poprzynosili, więc to było bardzo fajne, takie pomiędzy dźwiękiem i taką bardzo kreatywną pracą z dźwiękiem i to jest ważne w ogóle, żeby uruchamiać te pokłady, bo to też wzmacnia tą świadomość w ogóle słuchania, a to jest najważniejsze, tak mi się wydaje, przynajmniej w tym projekcie. Po drugie robiliśmy mikrofony, budowaliśmy. Myślę, że dla wielu to było bardzo ciekawe doświadczenie. Pamiętam, jak wnuczka
wnuczka z babcią lutowały razem i było to wspaniałe, że ten mikrofon faktycznie działa. To są takie specjalne mikrofony, które można zrobić, one są prawie recyklingowe, bo nawet można znaleźć jakieś stare, niepotrzebne kable w domu i wystarczy kupić tanią wtyczkę, jeden podzespół i można stworzyć mikrofon, który jest bardzo czuły na dotyk, więc można takie dźwięki, których zazwyczaj nawet nie zwracamy na nie uwagę albo są bardzo ciche, możemy je wzmocnić i też je nagrać. Poza tym na warsztatach był właśnie taki blog tekstowy z Robertem Jaroszem. Robert Jarosz jest dramaturgiem, pisze jakby tekst słuchowiska, współtworzy go też właśnie z uczestnikami, więc różne tam historie zbierał, różne historie też opowieści o dźwięku i o perspektywach słyszenia i na podstawie tego będziemy właśnie wypracowywać tekst słuchowiska, który będzie nagrany i przez dzieci, i przez aktorów, no oraz cała ta warstwa dźwiękowa powstanie na podstawie tych materiałów dźwiękowych stworzonych nagranych przede wszystkim przez uczestników. W gronie twórców słuchowiska Redukcja hałasu jest również Karolina Jacewicz, która jest odpowiedzialna za warstwę wizualną. Powiedz nam coś więcej o roli Karoliny w całym procesie powstawania i o tym, jaką funkcję w ogóle będzie pełniła ta strona wizualna w słuchowisku. No właśnie, to jest dosyć nietypowa funkcja, bo słuchowisko z założenia jest formą audialną i w zasadzie nie powinno tam być żadnej reprezentacji wizualnej, ale też z doświadczeń Festiwalu Słuchowisk zauważyliśmy, że takie delikatne jakieś podbicie wizualne, czy takie scenograficzne bardzo pomaga do tego, żeby się zanurzyć w dźwięku i żeby, nie wiem, jakiś taki kontekst sobie jeszcze dodatkowy złapać. Szczególnie, że ta praca Karoliny ma się opierać na tym, jak można interpretować, zresztą ona się specjalizuje też w tym, jak można interpretować wizualnie dźwięk, jak można przekładać na język wizualny muzykę, czy właśnie dźwięki. Więc w założeniu ma powstać taki rodzaj instalacji wideo, czy ostatecznie po prostu nagrania, które będzie towarzyszyło prezentacjom online, czy w przypadku, kiedy będzie to możliwe, na przykład w kinie, czy w sali teatralnej będzie można wyświetlić wideo. To wideo właśnie to jest taka dosyć niewdzięczna, czy może trudność tego zadania polega na tym, że to ma być rodzajem takiego ambientu, że to nie ma być coś, co zdominuje to audio, czy tylko wesprze do tego, żebyśmy właśnie bardziej się jeszcze wsłuchali w te dźwięki, a sama praca Karoliny będzie polegała na tym, że no będą to różne też narzędzia cyfrowe w zasadzie, bo też część tych warsztatów odbędzie się online, więc za pomocą różnych generatorów cyfrowych, czy narzędzi do rysowania, do interpretacji dźwięków i przekładania tego na obraz. Uczestnicy będą zapisywać swoje projekty i ona później z tego stworzy rodzaj animacji. Powiedz nam jeszcze, w jakiej formie, bo będzie to forma dosyć nietypowa, w jakiej formie będziemy mogli poznać to słuchowisko, jaką formę przyjmie premiera Redukcji hałasu? No właśnie, bo premiera początkowo miała się odbyć tak bardziej klasycznie w sali teatralnej i właściwie pandemia wymusiła szukanie innego rozwiązania. Był pomysł na po prostu zrobienie premiery online, ale powstał fajny pomysł. Ja się właściwie ekscytuję tą prezentacją, bo to będzie spacer słuchowiskowy. W sensie, co też w ogóle jest ciekawe, bo my odbywaliśmy w ramach samych warsztatów takie spacery, bo w ogóle nawet po tych samej przestrzeni parku przy Cytadeli i będzie to spacer, gdzie publiczność otrzyma słuchawki bezprzewodowe i w tych słuchawkach będzie słuchowisko. Ja jako twórca bardzo lubię tą formę też w ogóle, bo wiemy od razu, jaki jest ten rodzaj tego outputu, powiedzmy tego wyjściowego sygnału, jak można już to zaprojektować pod kątem tego samego formatu i to jest też bardzo wdzięczna taka forma właśnie do tego, żeby się zanurzyć w dźwięku, żeby usłyszeć te wszystkie szczegóły, a do tego będziemy się poruszać po tym samym terenie, który właściwie też towarzyszył tym badawczym eskapadom dzieci.
Tak, więc zapraszamy na premierę w bezpiecznych warunkach 28 i 29 maja. Spacer po Cytadeli. Zaczynamy na Stanie Wspólnej. Tak, zapraszamy.